Dzień dobry, hej, hej. Dzisiaj krótki wstęp, zabieramy się od razu potem do roboty. Film nie będzie też nie wiem jaki długi, bo po co. A ponieważ prosiliście mnie, żebym go zrobiła, to go robię. Dotyczy lemoniady z kwiatów bzu czarnego. Jak ją zrobić, jak ją ja robię. Już Wam ten przepis podaję. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej o czarnym bzie i o kwiatach bzu czarnego, jest na kanale film. Zapraszam, zajrzyjcie sobie, a ten film będzie czysto techniczny, jak krok po kroku taką lemoniadę zrobić. Więc mam koszyczek, wybieram się po kwiaty bzu i widzimy się za chwilę. No, to jesteśmy przy czarnym bzie. Zobaczcie, ja mam takie szczęście, że gdzieniegdzie on jest jeszcze nie rozkwitnięty. Gdzieniegdzie rozkwitnięty, gdzieniegdzie nie. Mówiliście, że mszyce. Zobaczcie, ja nie mam tutaj na tym mszyc, więc ten mogę swobodnie pozbierać. Piękny jest, zabieram się za zbieranie kwiatów bzu na lemoniadkę. No i dzień dobry, jesteśmy w domu. Mamy czarny bez i zabieramy się do roboty. Pokażę Wam, jak zrobić lemoniadę. To jest naprawdę bardzo proste. No i teraz mamy tutaj nasze kwiatki. Mamy nożyczki, którymi będziemy ucinać właśnie tak ja Wam chciałam pokazać, że te ogonki, one mają trochę goryczki. Jeżeli ktoś z Was lubi taką goryczkę, to może zostawić, ale generalnie ja te ogonki odcinam i tak tutaj Wam pokazałam, na jakiej wysokości te ogonki odcinam. Nie żebyście precyzyjnie każdy pojedynczy kwiatek odcinali, tylko właśnie te grube ogonki, żeby się ich pozbyć. I będziemy tutaj do słoika wkładać, ja mam taki słoik 5-litrowy. Zaraz Wam pokażę, ile tutaj się powinno znaleźć tych kwiatów. No, to do roboty. No i teraz, kochani, bierzemy, to jest naprawdę najprostsza lemoniada na świecie. Tu już mamy ten słoik z kwiatkami. Teraz bierzemy, no jak chcecie. Możecie wziąć 4 cytryny, możecie wziąć 3 cytryny. Ja tutaj mam takie duże. Zazwyczaj biorę 4, ale powiem Wam szczerze, że nie mam, więc być może jak pójdę do sklepu jutro, to jeszcze i sok z jednej cytryny dołożę. Póki co mam 3 i teraz co robimy? Jedną cytrynę kroimy w plasterki, a z pozostałych wyciskamy sok. I wszystko wkładamy tutaj do tego słoika z kwiatami. Jedną kroimy w plasterki, a z pozostałych wyciskamy sok, tak? To robimy to. O, bardzo proszę, kochani, pokrojona. Tutaj te końcóweczki takie odrzuciłam, tak? Te, które są, bo to by tylko goryczki dodały. Interesują mnie plasterki cytryny. I teraz te plasterki cytryny, proszę bardzo, wrzucam tu przypominam, jednej pokrojonej cytryny, dosyć cienko, wrzucam tutaj do słoika. A teraz na urządzeniu do wyciskania będę wyciskała sok i też go tutaj wleję. O proszę, sok wyciśnięty. Tutaj mi zostały te pestki, więc nie będę ich używać. Jest sok, on już jest z tej ostatniej połówki, tak? Bo ja już część tutaj wlałam, ale wlewam do końca, tak? No i mamy tutaj w słoiku kwiaty i cytrynę. I teraz bierzemy, no ja akurat używam cukru takiego brązowego. Pamiętajcie, że nie może być to stevia, dlatego że stevia nie należy do cukrów fermentujących, a tu musi zajść fermentacja, tak? Więc to może być cukier właśnie albo biały, albo taki ciemny jak ja, no taka niepełna szklanka i wsypuję tę szklankę cukru tutaj do środka. I co robię? I teraz muszę zalać to wodą. Jak macie jakieś źródełko, wodę źródlaną, to możecie źródlaną, a ja po prostu zaleję swoją szungitką, którą mam. No, zaraz wracam. No i teraz, kochani, jak zalałam, to muszę to wszystko dokładnie rozmieszać, żeby się nam cukier rozpuścił, tak? I tak przygotowany
przygotowaną lemoniadę musimy mieszać przynajmniej 2 razy dziennie. Tu już mam taką, która stoi od wczoraj. Zobaczcie, ona dość szybko fermentuje, więc tutaj zrobiłam dla Was jeszcze raz, a ta już stoi od wczoraj. I teraz tak, przykrywamy ją, bo ona powinna oddychać, więc przykrywamy, a żeby się tam nic do niej nie dostało, to przekrywamy ją bawełnianą ściereczką, można gumką albo sznureczkiem zawiązać i jak mówię, trzeba 2 razy dziennie przynajmniej ją mieszać, bo im dalej w czasie, to te kwiaty bardziej będą do góry podchodziły i chodzi o to, żeby tam nic nie spleśniało. Wiecie, to jest tak jak z octem, tak? Tylko moglibyśmy z tego zrobić ocet, a właśnie nie robimy, robimy lemoniadę, ale to są te same zasady. Gdybyśmy to przetrzymali teraz parę tygodni, to by nam z tego ocet wyszedł. Ja myślę, że gdybyśmy trochę krócej, to właśnie by wyszła nam kombucha, bo ona ma jednak nie do końca jest sfermentowana i trochę tam cukru zostaje, alkoholu. Ja stoję na stanowisku, że kombucha to jest właśnie tak nie do końca sfermentowany ocet, a lemoniada, ile ona powinna stać? No 3-4 dni, tak? Ona się zrobi taka musująca, trochę mniej słodka, bo bakterie, które będą przeprowadzały fermentację alkoholową, będą się tą naszą lemoniadą też żywiły, więc potem można ją jeszcze sobie na przykład syropem z bzu czarnego dosłodzić, jak będzie nam za mało słodka, no bo ten cukier jest potrzebny tym bakteriom, żeby tutaj były, więc one go trochę przerobią, nie będzie taka słodka, jakbyśmy teraz jej spróbowali. Ale też nie dopuśćcie do tego, żeby ta fermentacja poszła za daleko. Więc jak zobaczycie, że to już jest takie musujące, spróbujecie przede wszystkim. Jak będzie Wam smakowało i uznacie, że to już jest to wtedy przecedzamy to wszystko przez bawełnianą albo pieluszkę. Ja mam taką tetrową pieluszkę, przez którą przecedzam. Albo no po prostu musimy to przecedzić. Zlewamy do butelek i trzymamy w lodówce. Zaraz Wam pokażę. O, proszę, zobaczcie, u mnie stoją z ostatniego razu, tu już jest mało, bo mój syn też to lubi i sobie popija. 2 są, a ja to robię na bieżąco, więc tutaj sobie tak stoją, taka chłodna, super smakuje, zwłaszcza w ciepłe dni. Możecie sobie tam plasterek cytryny dodać albo coś innego, jest naprawdę świetna. No to co? To ja się już z Wami żegnam. Tu widzicie słoik jeszcze po czym? Po dziurawcu, który był zamieniony na czyściec leśny, ale czyściec już mi się skończył, więc zabrałam go do lemoniady. Ale miałam, widzicie, tyle mam czyśćca, 5-litrowy słoik. No dobra, to lemoniada dzisiejsza i lemoniada wczorajsza, czy wczorajsza rano, czyli w zasadzie już ma 1,5 dnia. Żegnają się z Wami, ja też się z Wami żegnam i zapraszam Was do tego, żebyście komentowali, czy robicie, czy nie robicie, czy zrobiliście, czy z tego przepisu, czy Wam się udała, czy nie, czy smakuje, czy nie i tak dalej, i tak dalej. No, to ja zrobiłam właśnie, bo były takie prośby, więc już mam nadzieję, że teraz każdy będzie wiedział, jak tę lemoniadę zrobić. Ściskam Was i do następnego razu. Pa! Aha, a jeszcze zobaczcie, jeszcze Dolarek chce się z Wami pożegnać. Dolarek, chcesz się pożegnać? Tak? Chcesz? No widzicie, przyniesie Wam zabawkę. Dobrze. To Dolarek się żegna, tak? Pa, 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 pa. Trzymajcie się, ziółka, hej!